Zobaczmy, jak przypowieść o zagubionej owcy i drachmie wyglądała w realiach tamtych czasów. Pasterz, który posiada 100 owiec, jest człowiekiem zamożnym. Gdy gubi jedną z nich, pozostawia 99 i wyrusza na poszukiwania. Pomimo pełnej miłości i troski pasterza, niektóre owce mogą się zgubić. Skały, na których wypasano owce, miały liczne rozpadliny i pokryte były ostrymi, ciernistymi krzewami. Stąd zagubienie owcy w miejscach pustynnych nie jest trudne. Jezus mówi, że większa jest radość z odnalezienia grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, czyli ludzi nieobciążonych żadnym grzechem ciężkim. Czy to nie dziwne? Z punktu widzenia psychologii jest to zrozumiałe, bo często ludzie żyjący w granicach moralności nie tęsknią za Bogiem. Znam człowieka, który przez całe życie nie zrobił nic podłego. Ten człowiek nie tylko specjalnie nie tęskni za Bogiem, ale jest uderzająco niewyrozumiały dla innych. Prawość może spowodować skurczenie serca. Święty Grzegorz Wielki napisał kiedyś: ci, którzy widzą, że żaden ciężar grzechu ich nie przygniata, stoją wprawdzie na drodze sprawiedliwości, nic niedozwolonego nie czynią, jednakże niebiańskiej ojczyzny usilnie nie pragną. Często są leniwi, gdy idzie o spełnianie czegoś szczególnie dobrego, gdyż bardzo są pewni siebie, iż żadnego większego zła nie popełnili. Również przypowieść o zagubionej drachmie należy umieścić w realiach ówczesnej Palestyny. Jedna z ubogich kobiet zgubiła drachmę, która stanowiła wartość jednodniowej pracy niewykwalifikowanego robotnika. To był jej cały majątek, 10 drachm. Był prawdopodobnie jej wianem i stanowił jej własność, jej zabezpieczenie na wypadek, gdyby małżeństwo uległo rozwiązaniu. Stąd zagubienie 10% wartości posagu sprawiało, że całe życie ubogiej kobiety legło w gruzach. 100 owiec i 10 drachm symbolizuje pełnię, doskonałość, całość. Jak zauważa Innocento Gargano, włoski mnich Kameduła i wybitny znawca greckich ojców Kościoła, jest to więc pełnia życia, pełnia radości, która zostaje zakłócona, umniejszona przez nieobecność bardzo niewielkiej, lecz istotnej cząstki. Jedna owca czy drachma wydaje się mała, niemniej jej brak zakłóca harmonię, głębię całości, pełnię. Czy ostateczne zagubienie się jakiegoś człowieka, czyli potępienie, zakłóci pełnię, szczęście w niebie, pełnię radości zbawionych i Boga, który nigdy nie zapomni o swoim stworzeniu i nigdy nie przestanie go kochać? Napiszcie, co myślicie na ten temat.